Jak tam Wasze relacje? No w wadze, już niebawem, 21 października będziemy mieć szansę na to, aby zasiać nowe ziarenko z intencją dotyczącą naszych relacji, tego jakie relacje tworzymy. Ja nazywam się Astroliza i zapraszam Was na odczyt na nów w wadze. Słuchajcie, no tak przyglądam się temu nowiowi. Będzie to moment dość wyjątkowy, ponieważ i wiadomo, każdy now jest wyjątkowy, w ogóle wszystko to, co się dzieje na nieboskłonie jest wyjątkowe, ale tutaj mamy dwie istotne kwadratury. Mamy kwadraturę do Jowisza w Raku i do Plutona w Wodniku. Co się dzieje w ogóle, jak mamy nów? To znaczy, że Słońce i Księżyc spotykają się w tym samym znaku, spotykają się w tym samym stopniu. Czyli mamy nasze światła, które się spotykają. No i tutaj mamy w bardzo harmonijnej wadze. A w dodatku Wenus, czyli władczyni wagi, jest również w wadze. No, mogłoby być naprawdę pięknie i przyjemnie, ale się okazuje, że jakaś intensywność musi być dodana i też potencjał transformacji, może z drugiej strony ostrzeżenie przed przesadą, zobaczymy. Z punktu widzenia astrologii helenistycznej, i tutaj pamiętajcie, że ja wszystkie odczyty robię wedle systemu całych domów, nów w wadze to jest moment, w którym zasiewamy nową jakość w obszarze relacji. Szukamy równowagi pomiędzy ja a Ty. Szukamy harmonii, szukamy sprawiedliwości, szukamy wartości. I tutaj te komponenty właśnie będą nieco wystawione na próbę. Jak utrzymać balans, gdy mocne planety, Jowisz, Pluton, naciskają, domagając się albo ekspansji, Jowisz, albo przemiany. No i też pytanie, kto trzyma władzę, kto tutaj ma kontrolę? O to pyta Pluton. Więc jak widzicie, dzieje się podczas tego nowiu. Wenus, będąc w wadze, wzmacnia te tematy, wskazuje, że to, co piękne, to, co harmonijne, to, co partnerskie, będzie takim kluczowym medium do pracy nad naszą duszą, nad nami samymi. No i że w tym nowiu tak naprawdę miłość jest sztuką kompromisu. Myślę, że to będzie w ogóle temat centralny, leitmotiv całego tego nowiu i następnego miesiąca, następnych 6 miesięcy, aż do pełni w wadze. Pamiętajcie, mamy te kwadratury do Jowisza i do Plutona, one ostrzegają, nie ulegajmy iluzji, nie wyolbrzymiajmy oczekiwań, nie próbujmy przeskakiwać etapów za pomocą siły, czyli nic na siłę. Wszystko z harmonią, z odpuszczeniem, z balansem. Myślę, że ta transformacja pojawi się u nas, szczególnie gdy będziemy cierpliwi, gdzie będziemy też świadomi naszych własnych cieni, gdzie będziemy akceptować nasze ograniczenia i akceptować naszą odpowiedzialność również. No, są tutaj możliwe punkty zapalne, od razu Wam powiem, w relacjach, szczególnie jeśli dotąd milczenie było sposobem na brak konfliktu, na to, aby w ten konflikt nie wchodzić. Może się tutaj pojawić napięcie. Jeśli było jakieś niedowartościowanie z którejkolwiek strony, może tu się pojawić nuta buntu również. No, a jeśli było ukryte pragnienie, to oczywiście, że może się pojawić. Pamiętajcie, to nie są tylko relacje romantyczne. Oczywiście skupiamy się też na romantycznych, ale to są wszelkiego rodzaju relacje 1 na 1, które tworzymy z innymi. No i myślę, że cały ten nów w ogóle jest tak naprawdę o uczeniu się sztuki dialogu, sztuki kompromisu, który i jako ten punkt startowy powiedziałabym, że jest równowaga między mną a innymi, a nie lęk przed odrzuceniem, przed tym, że nie jestem słyszana, nie jestem słyszany. Pamiętajcie, że odczyty są wedle ascendentów, no i myślę, że możemy już zaczynać od barana, ale w sumie zanim do tego przejdę, powiem Wam, że tak jak przygotowałam ten odczyt na dziś, to od razu przyszło mi do głowy, jeśli ktoś z Was kiedykolwiek trenował jakieś sztuki walki, dziś miałam rano trening i miałam fantastycznie dopasowaną partnerkę do sparingu i powiem Wam, że ja nie za bardzo przepadam w ogóle za tymi sparingami często, bo chodzę w różne miejsca i oprócz tego, że czasem dostaję po prostu w twarz i to nie jest przyjemne, no ale jest częścią tego procesu.
to często jest tak, że dostajesz randomową osobę, nie wiesz na jakim ona jest poziomie, ona nie wie jaki Ty jesteś poziomie, niektórzy w ogóle nie dbają o bezpieczeństwo tej drugiej strony. Z drugiej strony ja nie chcę ich za mocno uderzyć, bo się boję, że mi oddadzą równie mocno. No wiecie, jest jakby cały ten proces, całe to spotkanie sparingu jest właśnie o tej sztuce balansu. O tym, że no przecież jesteśmy tam po to, żeby ćwiczyć nasze umiejętności, więc nie możemy się bać podejść bliżej, ale też nie możemy być za blisko. Nie możemy się bać uderzyć, ale nie możemy uderzyć za mocno. Musimy się bronić, ale też nie chowając głowy w piasek. Wiecie, bardzo jakoś tak, jak przygotowywałam to czytanie na dzisiaj, to widziałam ten sparring, który był tak naprawdę pięknie zbalansowany dzisiaj. I ja, i ta dziewczyna miałyśmy szansę na to, żeby trochę poćwiczyć. No, powiem Wam, że w każdej sytuacji można przyglądać się temu, na ile dopuszczamy ludzi do siebie, na ile jesteśmy w stanie my pokazać, za czym stoimy, co jest nasze, co jest ich, na co pozwalam, jak balansuję w odpowiedzi jakby w danym momencie. Jest to oczywiście w takim innym kontekście powiedziałabym, że jest to tak jak granie z innymi muzykami i mimo tego, że no może weźmy improwizację, bo z nutami to wiadomo jest trochę inaczej, ale weźmy improwizację, każdy musi się słuchać, każdy musi dać przestrzeń drugiej osobie na to, żeby zagrała coś swojego. Nie można grać zupełnie w odłączeniu od innych, trzeba się słuchać. Wiadomo, że najpierw ustala się jakąś główną tonację, no i powiedzmy, że tą główną tonacją jest w relacjach to, do czego dążymy w tej relacji. I po ustaleniu tego wybieramy, w jaki sposób chcę do tego dążyć, co ja daję, co daje druga strona, co oczekuję, no bo wiecie, jak wyobrazicie sobie, czy takich muzyków, no jak gra tylko, załóżmy mamy jakieś trio i jak gra tylko fortepian, a skrzypce w ogóle nie chcą się odezwać, albo powiedzmy klarnet, albo jak klarnet cały czas coś gra i w ogóle nie daje przestrzeni na inne instrumenty, sam zmienia tonację, no czy ma to sens wtedy? Czy to jest przyjemne dla kogokolwiek? Nie. I z takich relacji myślę, że ludzie chyba dość intuicyjnie często się ewakuują. No, więc znalezienie tego balansu jest bardzo ważne. Też nie można dawać za dużo tej przestrzeni. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście w stanie podążać za tym, co mówię, bo mam taki jakiś nie słowotok, ale po prostu te słowa płyną przeze mnie. I tak samo jak jesteście na jakimś sparingu, akurat ja dzisiaj byłam na tajskim boksie i powiem Wam, że to, żeby pozwolić komuś też zaatakować, ale jednocześnie się obronić, żeby również zaatakować w drugą stronę, ale żeby też hamować się, no bo wiadomo, nie jesteśmy tam po to, żeby się pozabijać i po mojej stronie leży bezpieczeństwo tej drugiej osoby również. Powiem Wam, że jest to piękna sztuka. Całe życie będziemy ją musieli kultywować jako ludzie. Tak myślę przynajmniej. No i ten nów jest właśnie o tym. Ten nów jest o tym balansie. Ten nów jest o tym. Mamy też tą opozycję między Jowiszem a Plutonem, o kontroli, o ekspansji. Wiecie, to wszystko się w tym zawiera. Wszystko się zawiera w naszych relacjach. Dobra, przechodzimy już do kolejnych znaków, do poszczególnych znaków i idziemy od barana. Barany. Słuchajcie, barany, kochane barany. Ascendent w baranie. Nów u Was wypada w domu 7. W ogóle dajcie mi znać, jak po pełni. Ta pełnia mogła być dość intensywna. Ta pełnia skłaniała nas bardzo do tego, żeby skupić się na sobie, na swoich potrzebach, na tym, czy nie pozwalam innym na za dużo w moim życiu. I teraz, barany. Symbolika 7 domu to są relacje partnerskie. To jest partner zewnętrzny, to jest ktoś poza mną, to jest moja przeciwna strona. To jest też współpraca, to jest kontrakt, to jest dialog, to są wszystkie te relacje, które wychodzą poza mnie, relacje 1 na 1. Ten nów zaprasza Was mocno do nowego początku w sferze partnerstwa. Może oznaczać
rozszerzenie, rozpoczęcie partnerstwa, redefinicję roli partnera, uzdrowienie wzorców ja kontra ty, aby nie było tego ja kontra ty, no tylko aby bardziej płynnie przechodziło to, co jest moje, a co jest tej drugiej osoby. W aspekcie tutaj mamy kwadraturę do Jowisza, co może przynieść Wam tendencję do idealizowania partnera lub oczekiwania zbyt wiele od relacji. A z drugiej strony mamy też kwadraturę do Plutona, która może uwydatniać nierozwiązaną dynamikę, jeśli chodzi o władzę, o kontrolę, o manipulację, o tym, kto trzyma władzę w związku. Jak wykorzystać ten czas? Najlepiej, jak wykorzystać jest ten nów i następny miesiąc, nie tylko miesiąc lunarny, ale też następne 6 miesięcy aż do pełni w wadze. Robiąc audyt relacji przede wszystkim, o czym się do teraz nie mówiło w relacji? Co się ukrywało? Co się przemilczywało, nawet jeśli Wam nie odpowiadało to, co się tam dzieje? A co trzeba też wyważyć? Ustalając granice, myślę, że jakby zastanawiając się nad tym, co ja sam jestem gotów dać, a co nie, a czego nie daję. Taka praca nad równowagą też, żeby dać miejsce partnerowi, no ale wiadomo, żeby nie zatracać również siebie w tym wszystkim. I zamiast rzucać się, szczególnie w okolicach tego nowiu, po tym nowiu, w takie być może nowe przedsięwzięcia partnerskie związane albo z nową relacją, albo już w trwającej relacji, rzucamy swoje potrzeby, idziemy za tym, czego oczekuje partner, partnerka. Być może warto jest tutaj najpierw obserwować, przyglądać się temu, sygnalizować, negocjować. Sztuka negocjacji, tutaj myślę, że jest to też piękny czas na to, aby pracować nad tą sztuką negocjacji. I takie zastanowienie się nad tym, co w ogóle oznacza partnerstwo w moim życiu. Może to pomóc w intencjonowaniu nowej jakości tej relacji, tak bym powiedziała. I będę dla Was wyciągać kartę, dla wszystkich znaków będę wyciągać kartę. Jest to Tarot Zodiaku i ja zazwyczaj czytam z książeczki znaczenie. Myślę, że jedna karta na ten nów dla Was, barany. Barany, co dla baranów na ten nów, na następne pół roku, jeśli chodzi o relacje, jakie tworzą z innymi. Oczywiście proszę, najwyższe, o prowadzenie i od razu mi wypadła karta sądu. Bardzo, bardzo symbolicznie. Sąd. Pluton. Pluton jest planetą świata podziemnego, utożsamianego ze śmiercią, zmartwychwstaniem i dokładniej z transformacją. Jest połączony z kartą numer 20. Sądem. Mimo że jest to przedostatnia karta Wielkich Arkanów, reprezentuje zwieńczenie podróży od głupca do świata. Na karcie sądu odnajdujemy nasze prawdziwe powołanie, naszą misję w świecie i nasz głos. Żeby mogło to nastąpić, musimy przejść przez śmierć, odrodzenie i transformujące procesy, te same, którymi włada Pluton, pan transformacji, który kroczy przez głębiny. Dokładniej mówiąc, tutaj Pluton wskazuje, żeby porzucić stare schematy i wszystko, co już do nas nie należy, żebyśmy mogli osiągnąć uzdrowienie i odrodzenie. Słowa klucze: powołanie, uzdrowienie, odrodzenie. Powodzenia, barany. Byki, zapraszam byki. Byki, witam Was serdecznie w odczycie na nów w wadze, który wypada w domu 6. Tematy domu 6 to jest codzienność, praca, zdrowie, rytuały, służba innym również, jakość naszej rutyny. Jakie to jest znaczenie dla Was? Jakie znaczenie może mieć dla Was ten nów? Przede wszystkim dobrze by było inicjować coś związanego z Waszą codzienną pracą, również poprawienie Waszych rutyn, Waszej rutyny, to aby ona służyła Wam. Mamy tutaj dwa aspekty. Mamy kwadraturę do Jowisza i ta kwadratura może skłaniać nas do nadmiernych oczekiwań co do efektów pracy. Chcemy
robimy zbyt dużo, być może zbyt szybko, zbyt prędko. Z drugiej strony mamy kwadraturę z Plutonem i ta kwadratura może ujawniać obciążające wzorce co do zdrowia lub rutyn. Coś, co było tłumione przez jakiś czas, teraz może się domagać transformacji. Jak wykorzystać ten nów, drogie byki? Przede wszystkim odpuszczając więcej, korygując nadmiar. Jeśli próbujecie wszystko robić naraz, no to będziecie naprawdę przeciążeni, więc lepiej jest odpuścić. Też wprowadzając nowe, umiarkowane rytuały związane z ruchem, z higieną, z oddechem, tym jak oddychacie, które będą Wam służyć, a nie będą Was stresować. Myślę, że dobrze byłoby też przeanalizować, czy Wasza praca nie domaga się od Was zbyt wiele. Warto jest przyjrzeć się Waszemu zakresowi obowiązków i dbać o Waszą psychikę, o Wasze ciało również w taki sposób zrównoważony. Regeneracja jest tutaj bardzo, bardzo ważna i myślę, że to jest świetny czas na to, aby pracować nad Waszymi relacjami ze współpracownikami, z osobami, z którymi pracujecie, lub również na pracę ze zwierzętami domowymi. Ten 6. dom jest też o naszych małych zwierzakach domowych. I karta dla Was, byki. Co dla byków na ten? Myślę, że możecie go bardzo dobrze wykorzystać, tym bardziej, że macie tam Wenus. Pamiętajcie, że Wenus jest Waszym władcą, więc zawsze tranzyty Wenus są dla Was istotne. No i ona tutaj mocno, mocno wspiera. I wypadła mi karta dla byka, więc weźmiemy już tą. Jest to 10 buław. 10 buław. Dziesiątka buław. Saturn w Strzelcu, 3. dekada. Na tej karcie Saturn, pan granic i ograniczeń, spotyka Strzelca, eksperta ekspansji i przygody. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Saturn na tej pozycji będzie psuł zabawę, ale jeśli Strzelec będzie współpracować z przekazem Saturna, może się wiele nauczyć i być naprawdę skuteczny. Tak mówi też sama karta. Przy 10 buław musimy być uważni i nie przesadzać. Konieczne jest mierzenie sił na zamiary, posiadanie świadomości swoich zasobów i racjonowanie swojej energii, jeśli chcemy w pełni osiągnąć nasz cel i spełnić nasze plany. Ta karta przypomina nam także o istotności oddelegowywania. Nie możemy zrobić wszystkiego. Musimy zauważyć, zaakceptować i uszanować nasze ograniczenia. Słowa klucze: rozpoznawanie ograniczeń, nieprzesadzanie, świadomość przeciążenia. No, myślę, że świetnie się to uzupełnia z Waszym układem na niebie. Także byki, pamiętajcie o odpoczynku przede wszystkim. Pamiętajcie o tym, żeby odpoczywać. Powodzenia, byki. Ten nów u Was wypada w domu 5. Tematy domu 5 to jest kreatywność, przyjemność ogólnie, romans, dzieci, ekspresja twórcza, szansa również, to jest bardzo przyjemny dom, zabawa. I jakie ma znaczenie ten dom w połączeniu z tym właśnie nowiem? Dobry czas na odnowienie w sferze kreatywnej, na zakochanie się w czymś na nowo, na spontaniczność, na takie projekty z serca, naprawdę z serca, które są związane z Waszymi zainteresowaniami, z Waszymi pasjami. Mamy tutaj kwadraturę do Jowisza i kwadraturę do Plutona. Ta kwadratura do Jowisza ostrzega: nie ulegaj nadmiernemu optymizmowi w sprawach twórczych. Nie obiecuj więcej niż możesz zrealizować. Bardziej bym to traktowała jako coś, co ma mi sprawić przyjemność, niż coś, na co ja się godzę, co chcę robić dla kogoś innego i obiecuję, że coś komuś przygotuję w tym czasie. A kwadratura do Plutona tutaj może odsłaniać Wam, jakie Wasze zasoby kreatywne były ukryte lub stłumione. No i może Wam też ukazać, że trzeba przejść przez cień, by narodziło się światło, by zobaczyć to światło. Jak wykorzystać ten nów dla Was, bliźnięta? Przede wszystkim startując z jakimś projektem artystycznym, który Was cieszy, tak po prostu. Również inwestując w coś, co od dawna chcieliście zacząć, ale brakowało Wam odwagi. Pamiętajcie, że tam jest też Wenus, ona Was będzie w tym wspierać.
dajcie sobie przyzwolenie na zabawę, dajcie sobie przyzwolenie na spontaniczne pomysły, dajcie sobie przyzwolenie na flirt, na spędzanie czasu z dziećmi również. Jeśli macie jakieś blokady kreatywne, czujecie, że macie, skąd one się biorą? Co je hamuje? I wychodźcie do przodu krok po kroku. Bliźnięta, karta dla Was. Karta dla bliźniąt. Co dla bliźniąt na ten kreatywny nów? To jest tak naprawdę najbardziej kreatywny nów, jaki możecie mieć. Jeszcze z Wenus. Co dla bliźniąt? No i jeszcze macie Urana u siebie, także myślę, że na takich początkowych stopniach myślę, że może przynieść dużo rewelacji. Bliźnięta. Bliźnięta dla Was? Umiarkowanie. Umiarkowanie dla bliźniąt. Umiarkowanie. Mottem może być, że to nie cel się liczy, ale sama podróż do niego. Znak Strzelca, ponieważ umiarkowanie jest połączone z kartą Strzelca, jego energia charakteryzuje się potrzebą wiedzy i eksploracji. Jest to ciekawski i zmienny znak, tak jak jego żywioł. Ogień często rozdarty między instynktem a pragnieniem dostosowania się do powszechnych uczuć. Na karcie umiarkowania znajdujemy prawo alchemii. Zmieszaj różne składniki, żeby otrzymać coś więcej niż tylko prostą sumę ich części. Poprzez doświadczenie i naukę możliwe jest osiągnięcie nowego poziomu głębi i zrozumienia. Strzelec, tak jak umiarkowanie, łagodzi swoje doświadczenia, które mogą być bardzo różnorodne, w celu odkrywania i poznawania, w celu poszerzania swojego świata i spojrzenia. Słowa klucze: eksploracja, alchemia, znajdowanie właściwej równowagi między przeciwieństwami. Powodzenia, bliźnięta! Raki, witam Was serdecznie. Co w nowiu dla Was? Co na Was czeka w nowiu wadze? U Was ten nów wypada w domu 4. Jest to temat domu, korzeni, miejsce zamieszkania. To jest też potrzeba bezpieczeństwa wewnętrznego. To jest tak naprawdę Wasz dom. Jakie znaczenie ma dla Was ten nów? Jest to dobry czas na odbudowę Waszej sfery domowej, Waszego domu, po prostu na zadbanie o Wasz dom, o Wasz kąt. Mogą się tutaj pojawić pomysły dotyczące remontu, przeprowadzki, praca z rodziną również, praca z domownikami, oczyszczenie relacji rodzinnych lub też praca z podświadomością. Pamiętajcie, że mamy tutaj aspekty takie jak kwadratura do Jowisza w Raku. Jowisz jest u Was w Waszym pierwszym domu. Jest to bardzo silna relacja, bo Wasz znak jest zaangażowany, Wasz ascendent. No, może tutaj być pokusa, by w jakiś sposób powiększyć tę sferę domową lub zbyt gwałtownie, bez cierpliwości oczekiwać na to, że dom Wam da więcej niż może teraz dać. Dom lub domownicy. Możecie po prostu oczekiwać trochę zbyt wiele, no bo Jowisz, on cały czas chce tej ekspansji. Z drugiej strony mamy Plutona i ten Pluton może uruchamiać u Was różnego rodzaju dynamiki rodzinne, które były wcześniej być może zakopane. To były jakieś tajemnice. To jest to, o czym nie chcieliśmy mówić z domownikami, rozmawiać, o czym nie chcieliśmy im też mówić. Może być mocno o tym, kto trzyma też władzę w domu lub kto trzymał w ogóle władzę w domu, w którym Wy dorastaliście. Może się okazać, że Wasza struktura rodzinna teraz potrzebuje przemiany. Jak wykorzystać ten nów? Raki. Przede wszystkim zajmując się Waszym środowiskiem domowym, co wymaga oczyszczenia, co wymaga regeneracji, co wymaga harmonii. Rozmawiając z bliskimi na te tematy, które wcześniej były unikane, być może. Szukanie kompromisów w rodzinie, jak najbardziej. Też pracować nad poczuciem bezpieczeństwa psychicznego, nad takim... Wiecie, ten 4. dom to nie są tylko te 4 ściany, nasza rodzina, nasi przodkowie, ale to jest też
to, co stanowi dla nas dom wewnętrznie, to, co nasza psychika, ogólnie to, gdzie ukrywamy nasze emocje również. Więc pracując nad tym bezpieczeństwem psychicznym, uważałabym na gwałtowne decyzje co do zmiany miejsca zamieszkania, jeśli nie przebadaliście wszystkich aspektów zmiany. Oczywiście jak najbardziej nie powstrzymujcie się od przeprowadzki, jeśli to planujecie, ale nów też jest dobrym czasem na to, żeby planować coś takiego w 4. domu. Szczególnie, że mamy tam też Wenus, która będzie to wspierać. Ona bardzo wspiera jakieś remonty, dekorowanie tutaj, pracę nad relacjami z naszymi domownikami, z naszymi przodkami również, z naszą rodziną po prostu, ale uważałabym na jakieś gwałtowne decyzje, gwałtowne podejmowanie decyzji i bym bardziej skupiła się na tym, czy jest to coś, co naprawdę planuję, czy jest to może taka spontaniczna ucieczka. I karta dla Was, raki, co dla Was na ten nów, co dla raków. Raki, jak tam z tym Jowiszem u Was w 1. domu? Jak się czujecie? Co u Was ten Jowisz powiększa? Czy czujecie się jak za dotknięciem, może nie magicznej różdżki, ale więcej pomyślności Was spotyka, odkąd ten Jowisz jest w raku? No jak się ma jeszcze Jowisza w 1. domu, to też takim czasem ubocznym efektem jest przybieranie też na wadze. Tak czasem bywa. No Jowisz lubi powiększać po prostu, a 1. dom jest o tym, jak my się pokazujemy innym, jak świat nas widzi. 8 mieczy dla Was. Ósemka mieczy. Jowisz w bliźniętach, 1. dekada. Na karcie 8 mieczy widzimy osobę w potrzasku, z zasłoniętymi oczami, niezdolną do ruchu. Karta jest powiązana z Jowiszem, który jest planetą ekspansji, sukcesu i wzrostu. Dlaczego więc znajduje się tu poczucie uwięzienia? Tutaj Jowisz, jako że jest w bliźniętach, jest na wygnaniu. Znaczy to, że Jowisz jest w przeciwnym znaku do tego, w którym ma swój dom, czyli do Strzelca. Gwałtowna, pełna pasji i ciekawości idea znaku objawia się poprzez jego trudniejsze aspekty. 8 mieczy zatem mówi nam, że nadmierne myślenie, mówienie i za dużo komunikatów może czasami stanowić przeszkodę i ograniczać ekspansję. Nie dajmy naszym myślom nas przytłoczyć lub ograniczyć. Zdarzy się tylko wtedy, kiedy my na to pozwolimy. Zdarzy się to tylko wtedy, kiedy my na to pozwolimy. Słowa klucze, nadmierne myślenie, wewnętrzna przeszkoda, którą sami sobie tworzymy, potrzeba rozchmurzenia się. Powodzenia, raki. I zapraszamy lwy. Lwy, witajcie serdecznie w czytaniu na Nów w Wadze. Nów w Wadze wypada w Waszym 3. domu. O czym jest 3. dom? To przede wszystkim jest komunikacja. To jest też nasze sąsiedztwo, to są krótkie podróże, to jest rodzeństwo, to jest nasze bezpośrednie otoczenie. Bardzo dobry moment na to, aby zainaugurować coś nowego w komunikacji. Blog, kurs, pisanie, rozmowy z innymi, nauka, coś, co dotyka bezpośrednio Waszego otoczenia intelektualnego. Coś, co w jakiś sposób porusza Wasze zwoje myślowe i synapsy, już słyszycie, że tam trzeszczą, że chcą już się rozgrzewają do tego. Coś, co Was interesuje, to powinno Was interesować. Może jest to związane na przykład ze sztuką, może jest to związane z relacjami. Pamiętajcie, że mamy tutaj kwadratury do Jowisza i do Plutona. Poprzez kwadraturę do Jowisza możemy mieć tutaj taki aż za dużo entuzjazmu, jeśli chodzi o nasz pomysł, o rozgłos. Może się to objawiać tak, że my mówimy o tym, że coś zrobimy, ale tego nie robimy. Że my na tyle dzielimy się naszym pomysłem, że w końcu brakuje nam energii na to, żeby to zrobić. Więc uwaga na to. A jeśli chodzi o Plutona, no i oczywiście też może tutaj czekać na poklask, ten Jowisz mówi, nie, to robisz to dla siebie najpierw, a dopiero później może przyjść jakiś poklask, no bo
możemy chcieć od razu rozgłosu, żeby to było coś, z czego jesteśmy znani, albo w jakiś sposób przyniosło nam sławę. Nie, nie, nie. Tutaj trzeba poczekać, tutaj trzeba do tego cierpliwości. Jeśli chodzi o kwadraturę z Plutonem, mogą się tutaj ujawnić takie ukryte konflikty, szczególnie jeśli chodzi o słowa, jakich używamy, o to, jak ktoś do nas mówi również. Pamiętajcie, że to, jak my mówimy do innych, jak mówimy do samych siebie, jak się wypowiadamy, ma siłę, ma moc. Jest to transformacyjna siła wypowiedzi. Przypomnijcie sobie, na pewno w jakimś momencie życia ktoś do Was powiedział coś, co naprawdę wpłynęło na to, jacy teraz jesteście, co robicie, jak robicie, albo z drugiej strony coś, co Was na tyle zdenerwowało, że robicie na przekór. Więc pamiętajcie, że to, jak my mówimy do siebie, do innych, jest bardzo, bardzo istotne i uważałabym na konflikty słowne. Jak wykorzystać ten nów, czas tego nowiu? Przede wszystkim kursy, rozpoczynanie jakichkolwiek kursów, coś, co pobudza Wasz umysł, Wasz intelekt, pisanie, nagrywanie siebie, tworzenie podcastu, wszystko, co jest związane z komunikacją, z tym, że Wasze słowa płyną do innych. Przede wszystkim też myślę, że warto jest pochylić się tutaj nad jasnością języka i komunikacji, eliminując niedopowiedzenia w ten sposób. Możecie mieć czas takich głębokich rozmów z bliskimi i pamiętajcie, że przede wszystkim najważniejsza jest w tym wszystkim autentyczność. Mogą tutaj być, może to przynieść duże oczyszczenie dla Was, oczyszczenie. A jeśli chodzi o takie krótkie podróże, to też jest w ogóle dobry czas na to, żeby na przykład zacząć, nie wiem, naukę prawa jazdy, wszystko to, co jest związane z takimi krótkimi wyjazdami, z przemieszczaniem się w jakimś stopniu. Może Wam w ogóle to krótkie podróże przede wszystkim, takie wyjścia, no nie wiem, to już godziny od naszego miejsca zamieszkania, jakiś wyjazd, mogą Wam pomóc w uwolnieniu jakichś mentalnych blokad. Jeśli czujecie, że coś Was blokuje, bo blokuje Was proces twórczy również. Dobrym pomysłem tutaj też jest komunikacja poprzez sztukę. Oczywiście, mamy też Wenus, jest u siebie w wadze. No, dobrze by było się pochylić nad tą sztuką, w ogóle może jakiś kurs związany ze sztuką, z pisaniem. Dajcie mi znać, Wy, co planujecie. Czy jakieś kursy w ogóle planujecie? I nad tym będziemy się pochylać przez następne pół roku. Więc co tak naprawdę planujecie? I karta dla lwów. Lwy, co dla Was na ten piękny nów w wadze? Trochę bardziej intensywny, ale z potencjałem. Karta dla lwa. Szóstka mieczy. Szóstka mieczy. Merkury w wodniku, druga dekada. Znak wodnika jako powietrze, znak stały, jest bardzo skupiony na komunikacji i umysłowych relacjach z innymi, a Merkury także jest panem świata szybkości, wiadomości i intelektualnej wymiany. W tej karcie spotykają się komunikatywne i rewolucyjne energie wodnika i Merkurego, wyznaczając podróż od miejsca niebezpiecznego lub trudnego do spokojnego brzegu. Ta podróż może się udać tylko poprzez zaufanie. Tak jak w poprzedniej karcie, tutaj również ruch naprzód jest możliwy tylko jeśli będziemy mieć zaufanie. Zmiana wzorca nie może być tylko fizyczna, ale musi również polegać na zmianie starych, tendencyjnych i konformistycznych idei na nowe wizje i możliwości. Słowa klucze: przemiana, podróż, zmiana perspektywy, otwartość. Powodzenia, lwy! I zapraszam Panny. Panny, witam Was serdecznie w odczycie na nów w wadze, czyli w naszym drugim domu, mówię naszym, ponieważ ja jestem ascendentalną panną. Słuchajcie, no ten nów dotyka naszych zasobów, naszych finansów, naszego poczucia własnej wartości, takiego materialnego bezpieczeństwa. Bardzo dobry czas na to, aby zasiać intencje relacji. Jak widzimy naszą relację co do pieniędzy, co do zasobów,
co do tego, co cenimy oraz co do naszej samooceny, co do tego, co cenimy same w sobie. Mamy tutaj kwadratury do Jowisza i do Plutona. No i kwadratura do Jowisza ostrzega: nie wchodź w zbyt ryzykowne inwestycje, szczególnie jeśli one obiecują gruszki na wierzbie, jeśli one obiecują zbyt wiele. Nie idealizuj zysku. No a z Plutonem tutaj, co może wyjść na jaw, to jakieś ukryte długi, zobowiązania. Może też to wyjść, że mamy relację do dóbr materialnych, niekoniecznie taką, która nam służy. Może uważamy, że pieniądze to zło, albo że posiadanie zbyt wiele to niedobrze, nieładnie. No i może to być ten moment, kiedy wreszcie zdecydujemy się na to, aby nad tym popracować. I myślę, że też dobry moment na to, aby pochylić się nad naszą samooceną. Jak oceniamy siebie? Wykorzystajcie Panny ten moment, ponieważ Waga, która jest w drugim domu, Waga to jest nasz drugi dom, Wenus jest też w drugim domu, czyli władczyni Wagi i Wenus nas tutaj będzie wspierać, więc wykorzystajcie, aby po pierwsze docenić to, co macie, co potraficie, jakie jesteście i później pracować nad relacjami z pieniędzmi. Dobrze by było w czasie tego nowiu lub po nowiu trochę spisać budżet, co wymaga oczyszczenia, zredukować niepotrzebne wydatki, może też jakiś kurs związany z inwestowaniem, może kursy związane z pieniędzmi po prostu. Jeśli chodzi o pracę nad poczuciem własnej wartości, no to myślę, że tutaj przede wszystkim terapia, jakaś praca z psychologiem, ale to jest dobry czas na to, aby doceniać po prostu siebie. Doceniać siebie, pozwalać sobie na trochę więcej wyrozumiałości wobec siebie samej, siebie samego. Unikałabym, szczególnie w okolicach tego nowiu, ryzykownych kroków finansowych na fali entuzjazmu. Lepiej mniej, ale z sensem. I karta dla nas. Co dla Panny na ten nów w Wadze? Myślę, że to może być bardzo, bardzo, bardzo ładny nów dla nas. Co dla nas, Panny? Okej, wypadła mi karta. Wybieramy ją. Rycerz denarów. Rycerz denarów. Ziemia i ogień. Rycerz denarów jest najbardziej uważnym z 4 rycerzy małych arkanów. Jego ogień spotyka tutaj ziemię, co daje temu rycerzowi bardziej przemyślane ruchy oraz większe połączenie z naturalnym rytmem rzeczy. Znajdujemy tutaj osobę całkowicie oddaną swojej misji. Nastawienie tego rycerza łączy się z ciężką pracą lub nauką, które nie zostawiały wiele czasu na odpoczynek. Tutaj pełen pasji ogień jest odsłonięty, co może prowadzić do usztywnienia się tylko w jednym kierunku. Oczywiście rycerz też ma wielką siłę woli i wytrwałość, co jest konieczne, by osiągnąć skomplikowane cele. Słowa klucze: determinacja, oddanie, wytrwałość, siła woli. O, drogie Panny, nie wiem, czy to przypadkiem nie jest karta o nas po prostu. Takie mam wrażenie, znając też Panny z mojego życia. Determinacja, wytrwałość to są jedne z tych głównych cech. W ogóle znaki ziemskie też się tym cechują, no ale Panny, które skupione są na detalach jak najbardziej, na tym, aby uskuteczniać, aby ulepszać. Powodzenia Panny, myślę, że to będzie bardzo dobry nów dla nas. I zapraszam Wagi. Wagi to jest Wasz nów, Wagi, Wasz nów w Waszym pierwszym domu. Czego dotyczy ten nów? Przede wszystkim tożsamości, wizerunku, sposobu bycia. To jest taki moment narodzin nowej wersji Was. Macie szansę rozpocząć cykl, w którym to, kim jesteście i jak się pokazujecie światu, może się odmienić. To jest trochę jak takie narodziny Wenus, tym bardziej, że macie jeszcze Wenus w pierwszym domu u siebie. Fenomenalny moment na to. Ale uwaga, no bo mamy tutaj też kwadraturę i do Jowisza, i do Plutona. Uwaga na to, aby nie
nie przetworzyć tej energii, takiej pozytywnej energii w przesadę, czyli na przykład zbyt wielkie plany, ale bez jakiegoś takiego praktycznego podejścia do tego, jak chcecie to osiągnąć, co chcecie tak naprawdę zmienić. Z drugiej strony mamy też kwadraturę do Plutona. Potencjał głębokiej zmiany, jeśli chodzi o nasze ego, zrzucenie starych masek, stawianie czoła swoim cieniom, może taki mocniejszy, autentyczny start. Może to brzmieć dobrze, może to brzmieć trochę strasznie, zależy od tego, na co jesteście gotowi, więc po prostu chcę wagi, abyście byli świadome tego, jaka jest energia w ogóle tego nowiu. Jak wykorzystać? Przede wszystkim podstawowe pytanie dla Was to jest, kim chcecie się stać? Jak chcecie być postrzegani, postrzegane? Dobry czas na zmianę wyglądu, na pracę nad marką osobistą. Fenomenalny moment właśnie na to. Dobry czas na pracę nad przeszłością, na to, co według Was ogranicza Wasze ja, abyście mogły ruszyć wreszcie ku większej lub w ogóle ku wolności. No i to jest świetny czas na to, aby być odważnym, aby nie ukrywać siebie, wagi. No proszę Was, nie ukrywajcie siebie, po prostu bądźcie świadomi siebie. Tego, że nie zawsze warto jest się dopasowywać do zdania, do potrzeb innych, ulegać im w jakiś sposób, stawiając bardziej na swoim, na tym, czego Wy chcecie, czego Wy oczekujecie, jak chcecie żyć. Wagi, myślę, że to może być naprawdę piękny nów dla Was. I karta dla Was, wagi. Karta dla wag. To jest Wasz nów, więc celebrujcie go. Celebrujcie go, bo to jest wyjątkowy czas na to, aby zdecydować, ile daję od siebie, ile daję siebie innym, ile biorę od innych, na co im pozwalam w moim życiu. Jak w ogóle po tej pełni napięciowej, pełni w baranie u Was była w domu 7, więc jestem bardzo ciekawa. No i słuchajcie, co mamy dla Was? Sprawiedliwość. Dla wag jest sprawiedliwość. Czyżby to nie było u 37? Czyżby to nie było utożsamienie wagi? Sprawiedliwość, waga. Kiedy trafiamy na kartę sprawiedliwości, zaraz po punkcie zwrotnym koła fortuny napotykamy to, co jest naszą prawdziwą odpowiedzialnością. Sprawiedliwość patrzy nam prosto w oczy. Jest lustrem pokazującym prawdziwy i szczery obraz. To jest nasze poczucie sprawiedliwości, które kieruje nami i działaniami, które pochodzą z serca. Tym, co robimy, bo nie możemy zrobić inaczej, bo czujemy, że tak musi być. Zasady władające tym, jak sprawiedliwość przejawia się w świecie, nie są wymienione w książkach. Są to zasady narzucone przez naszą naturę, nasze poczucie opieki i odpowiedzialności za świat wokół nas. Tutaj waga, którą włada Wenus jako cesarzowa, pokazuje moc planety w estetyce i harmonijnym spojrzeniu, których poszukuje w świecie. Piękno, harmonia i spokój umysłu są cechami wagi, które w pełni wybrzmiewają w karcie sprawiedliwości. Słowa klucze: piękno, harmonia, poczucie sprawiedliwości, odpowiedzialność, poczucie rzeczywistości. Powodzenia, wagi. I zapraszam Skorpiony. Skorpiony, witajcie serdecznie, jak się macie? Witam Was w czytaniu na nów w wadze i ten nów wypada u Was w domu 12. Nów w domu 12 to jest przede wszystkim skupienie się na podświadomości, również na tajemnicach, czyli myślę, że to, co Skorpiony dość lubią. To jest też dom związany z duchowością, ale jednocześnie z izolacją, z karmą, z ograniczeniami. Czas na pracę wewnętrzną podczas tego nowiu i po tym nowiu. Czas na uwolnienie się od jakichś wzorców, które Wam już nie służą, szczególnie jeśli to są jakieś karmiczne wzorce, które wychodzą podczas jakiejś introspekcji. Czujecie, że coś być może już Wam naprawdę nie służy, może to było związane z miejscem, w którym dorastacie, z Waszą rodziną i chcecie się już tego pozbyć. Świetny now na to, aby się po prostu od tego odciąć. No i dobry czas na to, aby się skontaktować z Waszym wewnętrznym cieniem, bo wiadomo, nie jesteśmy tylko światłem.
Aspekty tutaj, jakie mamy, to kwadratura do Jowisza i kwadratura do Plutona, o których mówiłam na początku. Pamiętajcie, że kwadratura do Jowisza może tutaj skłaniać Was do uciekania w fantazję, więc uważałabym trochę na to. Ten 12 dom jest mocno taki daydreaming, bardziej jesteśmy w chmurach niż w rzeczywistości. I też może objawiać się tak, że będziecie lekceważyć ból, że będziecie go bagatelizować. Nie. Tutaj się przyglądamy temu. Jeśli coś Was boli fizycznie, mentalnie, przychodzi do Was śnie, że Was boli, gdzieś tam się magluje, chociaż mówicie, nie, to wcale, to mnie nie obchodzi to, że jestem daleko, dawno ponad to. Nie. Zauważcie to. No i jednocześnie mamy też kwadraturę do Plutona. Pamiętajcie, że dom 12 to jest domena głębokiego oczyszczenia również. To może być czas konfrontacji z tym, co jest w Was tłumione. No, bo Pluton jest o śmierci i odrodzeniu. Jak wykorzystać ten czas? Ciszą, przede wszystkim cisza, medytacja, praca ze snem, terapeutyczne introspekcje, czy to będzie psychoterapia, czy jakieś regresje, czy jakieś ceremonie, jeśli jesteście tym zainteresowani, jak najbardziej. Odpuściłabym wszelką presję działania. Dajcie sobie czas na to, aby się zanurzyć w sobie po prostu, aby się zanurzyć w tym, co czujecie, co do Was przychodzi. Tak zwolniłabym w tym czasie, w czasie tego nowiu, zdecydowanie. No i zaufałabym też, że w tym mroku może się coś narodzić. W tym mroku też możecie dostrzec coś, co naprawdę świeci bardzo jasno. Ja gdzieś tutaj miałam z chińskiego ciasteczka. Only in the darkness. O, mam. Sobie nawet przyczepiłam nad biurkiem. Tak, lubię chińskie ciasteczka, w których są wróżby. I w jednym miałam Only in the darkness can you see the light every one of us carries inside. Czyli tylko w ciemności możesz zobaczyć światło, które każdy z nas w sobie nosi. Myślę, że to jest tak naprawdę ten leitmotiv Waszego nowiu. I jeśli szukacie innego sposobu na wyciszenie, na pracę z tym nowiem, to też oddałabym się trochę w ramiona sztuki, ale w takim odosobnieniu. Poszukałabym miejsc, które dla Was są estetycznie zaspokajające. Czy to będzie muzeum, czy to będzie, nie wiem, katedra gotycka, czy to będzie coś, co dla Was w jakimś stopniu sprawia, że czujecie, że to jest miejsce pełne harmonii, to tam posiedziałabym sobie chwilę z własnymi myślami ze sobą. To jest dobry czas właśnie na to. I karta dla Was, Skorpiony. Co dla Skorpionów na ten nów w wadze? Skorpiony, co dla Was? Co dla Skorpionów na ten nów? Karta dla Was. 7 denarów. 7 denarów. Już Wam czytam opis. Saturn w byku, 3. dekada. Karta 7 denarów często przedstawia postać, która zasiała nasiona i teraz czeka na rozkwit rośliny, którą się opiekowała i na wydanie przez nią owoców. Rzeczywiście, tutaj Saturn zaszczepia tendencję do ciężkiej pracy, refleksji i nagrody, ale tylko na końcu wymagającego procesu. Podobnie byk reprezentuje zdolność do czekania, do robienia rzeczy we właściwym czasie i do cieszenia się na końcu tym, co się zasiało. Ta karta często kładzie nacisk na czekanie. Czy naprawdę mamy chęć do wykazania się cierpliwością, żeby cieszyć się owocami naszej pracy? Teraz jest na to czas. Musimy pozwolić rzeczom iść swoim biegiem. Słowa klucze: czekanie, przerwa, która przynosi odżywienie, ciąża. Powodzenia, Skorpiony. I zapraszam Strzelce. Strzelce, witam Was serdecznie w czytaniu na nów w wadze,
które u Was wypada w Waszym domu 11. Dom 11, czyli duże grupy społeczne, przyjaźnie, wspólne cele, przyszłe projekty, społeczność, również dom naszych marzeń. Znaczenie tego nowiu dla Was to przede wszystkim relacje społeczne, fokus na relacjach społecznych, na wspólnych celach, na marzeniach, na grupach, które Was w tych marzeniach będą wspierać. Mamy tutaj kwadraturę do Jowisza. Łatwo będzie Wam porwać się na jakiś pomysł na realizację, dołączyć do jakiejś grupy, ale może być to zbyt szerokie, może to być, wiecie, brak skupienia się na tym, na czym naprawdę Wam zależy, więc uważałabym na taką nadmierną nieco ekspansję. Z drugiej strony, z Plutonem ujawniać się mogą u Was ukryte układy grupowe, czyli to, co zazwyczaj nie jest widoczne gołym okiem. Mogą się też ukazywać Wam dynamika władzy w grupie, w społeczności, tam, gdzie wcześniej był cień, tego nie było wcześniej widać. Kto tak naprawdę rządzi, kto pociąga za sznurki w grupie, kto ma władzę i kogo się wszyscy słuchają. Więc to może być bardzo ciekawy czas, żeby zobaczyć, jakie są układy w Waszych grupach przyjaciół. Jak wykorzystać ten moment? Definiujcie, z kim chcecie iść razem. Dobierajcie sobie te społeczności, tych przyjaciół, tych ludzi, którzy z Wami rezonują. Przede wszystkim. Jeśli chcecie podjąć się jakiegoś projektu grupowego lub rozpocząć jakąś nową inicjatywę społeczną, to jest świetny nów na to, żeby nad tym pracować przez następny miesiąc i przez następne pół roku tak naprawdę. I też badałabym trochę takie sojusze w grupach, czy to, co daję i to, co odbieram, jest harmonijne. Czy nie daję za dużo siebie w grupie, czy nie biorą ode mnie za dużo, może ja tego nie chcę w ogóle dać. Zdecydowanie odpuściłabym relacje, które będą zabierać Wam więcej niż Wam dają. Czas na nowe wspólnoty. Na pewno znajdziecie swoich ludzi, strzelce, więc o to bym się w ogóle nie martwiła. Jeśli czujecie, że coś Was przytłacza, albo jeśli czujecie, że po spotkaniu z jakąś grupą, z jakimiś ludźmi nie macie w ogóle energii, ale to nie jest takie poczucie, że wiecie, że jesteście dobrze zmęczeni i takie normalne pod koniec dnia, które przychodzi, tylko bardziej takie, że nie macie w ogóle siły, niby było ok, ale w jakiś sposób Was to spotkanie przytłoczyło. Odpuśćcie w ogóle takie relacje, znajdziecie takich ludzi i szukajcie przez następne pół roku, którzy będą dodawać Wam tej energii poprzez to, że z Wami rezonują, po prostu. Jeśli z Wami nie rezonują, jeśli czujecie się zmęczeni przebywając w tej grupie, czas to zmienić, po prostu. Czas to zmienić, tym bardziej, że ten 11 dom jest też o naszych marzeniach, więc dobrze by było znaleźć taką grupę, dobrze by było otaczać się takimi ludźmi, którzy będą Was w tych marzeniach wspierać w dążeniu do Waszych marzeń. I teraz tak, pamiętajcie też, że mamy tam Wenus, więc jeśli szukacie jakichś obiektów, może nie westchnień, ale zainteresowania, jeśli jesteście na to otwarci, to przebywałabym wśród ludzi. Przebywałabym wśród ludzi zdecydowanie. Też nie twórzcie jakichś ogromnych oczekiwań wobec tego, że musicie kogoś znaleźć przez następne 6 miesięcy, jeśli szukacie partnera, partnerki, ale byłabym otwarta. Ta Wenus będzie Wam tu sprzyjać podczas tego nowiu, więc jeśli macie taką ochotę tylko, to myślę, że możecie zasiać tą intencję. Dziś za każdym razem lecą mi karty, ale są one bardzo adekwatne do tego, może za dużo tasuję do tego, ponieważ dla Was mam strzelce trójkę kielichów i myślę, że świetnie się uzupełnia z czytaniem. Trójka kielichów dla Was, strzelce. Merkury w Raku, druga dekada. Merkury przynosi komunikację emocjonalną, a razem z Wenus mamy odkrywanie emocji w relacji z innymi. Tutaj jesteśmy w głębokiej komunikacji z wieloma osobami. Jest to karta siostrzeństwa, przyjaźni, dzielenia intencji, wspólnych planów i pracy nad czymś, co prawdziwie nas urzeka. Mamy wspólny język,
co dzieje się, kiedy otaczają nas podobnie myślący ludzie, przyjaciele tacy jak my, z którymi rozumiemy się od pierwszego spojrzenia. Jest to karta związana z obfitością, bogactwem, które przychodzi tylko z dzielonych doświadczeń. Słowa klucze: dzielenie się z grupą, podobieństwo, wspólne ideały, empatyczna komunikacja. No, strzelce, po prostu lepszej karty chyba nie mogliście dostać na podsumowanie tego nowiu dla Was. Powodzenia! I zapraszam koziorożce. Koziorożce, witam Was serdecznie w czytaniu na nów w wadze. U Was ten nów wypada w domu 10, dom 10, czyli kariera, status, powołanie, reputacja, struktury w życiu publicznym, ogólnie tak jak jesteście widzeni przez innych. Bardzo dobry czas na to, aby nie tylko skupić się na karierze, ale też na tym, co robicie dla świata. Co robicie dla świata? Jakie jest Wasze dziedzictwo? Co po Was chcecie, żeby zostało? Jak chcecie być zapamiętani? Mamy tutaj z drugiej strony kwadraturę do Jowisza i kwadraturę do Plutona. No i ta kwadratura do Jowisza to jest taka duża nadzieja na szybki sukces. Z drugiej strony, na rozgłos również. Z drugiej strony mam kwadraturę do Plutona. Może tutaj ukazać się pewnego rodzaju konieczność głębokich zmian w strukturze zawodowej, transformacja może, jeśli chodzi o zmiany, jeśli chodzi o autorytet. Też może to być czas na przebicie się przez jakieś stare ograniczenia zawodowe. Dlaczego nie? Jeśli nie pracujecie, jeśli już nie pracujecie, albo jeśli jeszcze nie pracujecie, to jest moment, ten nów na to, aby się zastanowić, co chcecie po sobie pozostawić. No bo praca pracą, wiadomo, jakoś pieniądze większość z nas musi zarabiać. Nie każdy ma ambicje, jeśli chodzi o karierę, ale jeśli takie macie, albo jeśli nie macie, nie musi to być powiązane w ogóle z karierą, może to być powiązane z jakąś pracą aktywistyczną, z czymś, co robicie non-profit. Jak chcecie być zapamiętani przez świat? Jak chcecie, żeby ten świat Was pamiętał? Co chcecie po sobie pozostawić? Mam nadzieję, że jest to coś dobrego. Czym chcecie się podzielić ze światem? Koziorożce. I jak wykorzystać ten nów dla Was? Przede wszystkim tworząc taką klarowną wizję kariery na kolejne lata, myślę, że to, co chcecie rozpocząć, to nad czym chcecie pracować, powinno być odzwierciedleniem tego, jak podchodzicie do życia. Jakiegoś takiego głębszego sensu, który czujecie, że to jest dla Was ważne, no bo każdy z nas ma te priorytety inaczej ustawione. Więc to nie powinno być kolejne trofeum, coś do odhaczenia, tylko coś, co naprawdę jest dla Was bardzo, bardzo istotne. Myślę, że dobrze by było też zidentyfikować, gdzie u Was w pracy są jakieś siły oporu, kontroli. Macie szansę przez to następne pół roku pracować nad tym, aby je transformować, aby je zneutralizować, aby trochę tą energię niekoniecznie iść naprzeciw. Może ją trochę wykorzystać, może wiedzieć, gdzie trochę odpuścić, może wiedzieć, gdzie oddelegować coś dla innych. No i pamiętajcie, że tutaj koziorożce, no Wam to nie muszę chyba mówić, ale konkretne kroki, konkretne cele, jesteście znakiem ziemskim, więc to Wam przychodzi raczej z łatwością. Małe cele, które prowadzą do większego przejścia. Takie planowanie na ten nów myślę, że będzie dla Was bardzo, bardzo sprzyjające. Dobry czas na to, a jeśli chcecie zmieniać karierę, jeśli chcecie planować coś ze zmianą kariery, jeśli chcecie zmieniać to, jak jesteście widziani przez innych, dobry też czas na to, żeby pracować nad tym, aby pokazywać siebie po prostu w roli eksperta. Tym bardziej, że macie tam też Wenus podczas tego nowiu. No, a Wenus będzie Wam tutaj sprzyjać właśnie w tym, żeby Was dobrze widzieli inni. I teraz karta dla koziorożców. Karta dla koziorożca na nów w wadze. Karta dla Was na ten nów, na ten miesiąc lunarny, następne 6 miesięcy. Piątka kielichów. Wow, pierwszy raz mam tą kartę, odkąd mam tą talię. Piątka kielichów.
Mars w Skorpionie, pierwsza dekada. W piątce kielichów wkraczamy w świat Skorpiona, stałego wodnego znaku, który reprezentuje zdolność do kontrolowania emocji w celu dokładniejszego zagłębienia się w sedno sprawy. Tutaj spotyka on Marsa, wojowniczą planetę działania i decyzji. Na pierwszy rzut oka jego przekaz może wydawać się w tej karcie ukryty, ale tak nie jest. Widzimy postać, która obserwuje 3 kielichy, które przewróciły się na ziemię i wylały. Jak widzieliśmy, trójka kielichów jest o obfitości i dzieleniu się, o czymś, co w tym momencie zostało stracone. Za postacią stoją 2 pełne kielichy. Karta ta mówi o trzymaniu się straty, jak to robi Skorpion. Mars jest obecny w działaniu, którego nie widzimy i sugerują go 2 pełne kielichy. Jest on przejściem od dyskomfortu do świadomości, porzuceniem żalu i transformowaniem bólu. Słowa klucze: strata, smutek, potrzeba trzymania się czegoś, czego już nie mamy. Może trzeba po prostu nauczyć się odpuszczać, jeśli chodzi o karierę i nie walczyć ze wszystkimi wiatrakami po drodze. Wykorzystywać tą energię tak, aby odpowiadała naszym celom, a nie celom innych. Myślę, że szczególnie nie celom osób, które w jakimś stopniu stanowią nad Wami władzę w strukturze firmy, w strukturze tam, gdzie pracujecie. Powodzenia, kosiarzce. I zapraszam wodniki. Wodniki, witam Was serdecznie. Wodniki, ten nów u Was wypada w domu 9. Dom 9 to jest filozofia, to są dalekie podróże, to jest edukacja wyższa, to są wierzenia, to jest nasza filozofia życia, to jest duchowość, to jest ekspansja myślenia. Co tutaj oznacza dla Was ten nów? Przede wszystkim moment zaproszenia do nowej przygody, być może intelektualnej, do jakiejś podróży, do podróży duchowej, wyjście poza dotychczasowe ograniczenia, poszerzanie Waszych horyzontów, czy to mentalnie, czy to fizycznie. Mamy tutaj też kwadraturę do Jowisza, więc uważałabym na przesadne ryzyko, jeśli chodzi o entuzjazm, zbyt duży entuzjazm, takie szerokie wizje zupełnie bez gruntu. Na to bym uważała. Z drugiej strony mamy też Plutona, więc możliwy jest kryzys wiary, możliwe jest przewartościowanie Waszego światopoglądu, co jak wiadomo zazwyczaj nie jest łatwym procesem, kiedy zupełnie zmieniamy sposób, w jaki widzimy życie i wszystko nam się wali, w co do tej pory wierzyliśmy. Może się tak okazać, że teraz jest czas tego przewartościowania przez następny miesiąc, przez następny miesiąc lunarny i przez następne pół roku, aż do pełni w wadze. Więc na czym chcielibyście się skupić? Bardzo dobry czas na to, aby właśnie poszerzać swoje horyzonty, aby rozpoczynać jakąś edukację wyższą, aby planować dalekie podróże, aby zastanowić się nad Waszymi wierzeniami również. Dobrze by było wykorzystać ten czas nowiu, przede wszystkim wybierając albo kurs, albo jakieś studia, albo podróż, albo misję. Wybierając tak, abyście czuli, że to naprawdę poszerza Wasz światopogląd, Wasz horyzont. Z drugiej strony skupiłabym się na tym, aby kwestionować Wasze przekonania i aby być gotowymi je transformować, czyli nie wierzyć uparcie w to, jak wierzycie, że wygląda świat. Też ten 9 dom może być o astrologii, może być o wierze ogólnie, wierze jako religii. Myślę, że dobrze by było przez ten następne pół roku studiować, pisać, uczyć się, chłonąć, po prostu chłonąć prawie jak gąbka, ale kwestionując jednocześnie. No tylko wiadomo, że musimy też mieć duży zakres tej wiedzy, żeby móc argumentować to, czego się uczymy. Myślę, że to jest bardzo dobry czas na to, aby budować tak naprawdę dla Was solidne fundamenty Waszego nowego świata, nowego, może nie życia, ale innej wersji Waszego życia. Tym bardziej, że macie tam Plutona u siebie w pierwszym domu, więc ta transformacja, ona będzie trwać i na pewno jeśli to rozpoczniecie teraz, kiedy jeszcze Wenus jest w wadze, więc ona sprzyja temu, żebyście spotkali może kogoś na swojej drodze, jakiegoś nauczyciela, nauczycielkę, abyście
aby ta wiedza przychodziła Wam łatwiej, też to, co Wam się podoba, to, co lubicie. Myślę, że możecie tutaj znaleźć pewnego rodzaju balans pomiędzy tym, czego się uczycie. Mogło to być nawet bardzo antagonistyczne poglądy, filozofie, ale w jakimś stopniu myślę, że będziecie w stanie to połączyć, aby mieć taki ogólny kontekst do tego, jak chcecie tworzyć Wasze życie, jak chcecie tworzyć Waszą rzeczywistość, Wasz światopogląd. Raczej bym poszła w tą stronę podczas tego nowiu, zdecydowanie. Też planując jakieś dalsze podróże. Pamiętajcie, że to jest ku Waszemu rozwojowi, zdecydowanie. Wodniki, karta od razu mi wyskoczyła dla Was, więc podejrzewam, że chodzi właśnie o tą. Jest to 6 buław. Karta dla wodnika to 6 buław. Szóstka buław. Jowisz Lwie, druga dekada. 6 buław zawiera pełną samoekspresję. Optymizm, radość i kreatywny rozwój są doświadczeniami, które łączy Jowisz w znaku lwa. Wygraliśmy naszą bitwę, wracamy do domu. Na karcie ma miejsce osobiste świętowanie, które niesie ze sobą kolejną radę. Uważaj, by nie spoczywać zbytnio na laurach. Te chwile powinno się świętować i w pełni się nią delektować, wraz jednak ze zrozumieniem, że może się ona zmienić. Jest to uczciwie odniesione zwycięstwo w pełnym porozumieniu z lwem i nie kosztem innych. Oprócz tego Jowisz przynosi szczęście i pewny sukces. Słowa klucze: zwycięstwo, osobista duma, uczciwość, świętowanie sukcesu. Myślę, że to może być naprawdę bardzo dobre pół roku dla Was. Powodzenia, wodniki. I zapraszam ryby. Ryby, witam Was serdecznie w czytaniu na nów w wadze. U Was ten nów wypada w Waszym domu 8. Dom 8 to są zasoby wspólne, to jest transformacja, to jest intymność, to jest nasza psychologia, to są tematy tabu, to jest śmierć i odrodzenie. Jakie ma znaczenie ten nów dla Was, ryby? Przede wszystkim jest to moment głębokich zmian w zakresie finansów, w zakresie zależności emocjonalnej i finansowej, jeśli chodzi o innych, ja i inni. Również w sferze intymności, w relacji z transformacją. Jak Wy w ogóle podchodzicie do transformacji, czy sobie na to pozwalacie? Mamy tutaj kwadraturę do Jowisza, możliwe optymistyczne projekty wspólnych finansów, no ale mamy tutaj też kwadraturę do Plutona, konieczność być może oczyszczenia się z jakichś ukrytych zobowiązań, które wcześniej były dla Was niewidoczne. Też transformacja intymnych więzi, też uwolnienie się od karmicznych zależności. Słuchajcie, ryby, ja dla Was ten nów widzę tak, że to jest może nie tabula rasa, ale to jest moment, kiedy Wy możecie, jeśli tylko chcecie, rozpocząć zupełnie nowe rozdanie kart w kwestii zależności i finansowej, i emocjonalnej. Czyli jeśli czujecie, że jesteście uzależnieni od kogoś i finansowo, i emocjonalnie, to podczas tego nowiu i po tym nowiu, przez ten miesiąc lunarny i następnie przez następne pół roku, możecie pracować nad tym, aby nie było tej zależności. Uwaga, tutaj nie wchodziłabym w żadne jakieś inwestycje, które obiecują naprawdę gruszki na wierzbie i zbyt dużo i wszystko jest zbyt czarujące. Uważałabym na to w okolicach tego nowiu, bo ten Jowisz może Wam tak trochę dodawać optymizmu, powiedzmy tak, więc zdecydowanie bym uważała, a szczególnie się to przychodzi ze strony Waszego partnera, partnerki, jakieś inwestowanie w, nie wiem, w akcje, w cokolwiek, w coś, nad czym być może się nie interesujecie tym nawet, więc trudno jest Wam oszacować, co to może być. Jak bym wykorzystała ten czas? Przede wszystkim analizując wspólne finanse, wspólne inwestycje i zobowiązania. I są to finanse moje i mojego partnera, partnerki, ale również to, co ja dziedziczę w rodzinie. To, co dziedziczę w rodzinie. I to dotyczy i finansów, i dóbr materialnych, i również emocjonalnych zależności różnych. No, nie jest łatwy to proces. Też dobry czas na to, aby zacząć pracować nad zaufaniem i zobaczyć, czy coś tutaj wymaga transformacji. Czy ufacie za łatwo,
za szybko? Czy ufacie zbyt mocno od razu? Czy dostajecie tyle samo zaufania? Czy ufacie od razu? Czy jednak testujecie najpierw kogoś? No, dobry czas, żeby nad tym popracować, żeby się temu przyjrzeć w ogóle. Też świetny moment, żeby podjąć jakieś prace terapeutyczne nad cieniem, nad kontrolą, nad oddawaniem kontroli. I jeśli miałabym ustawić jakąś intencję na ten nurt dla Was, to myślę, że co chciałabym wypuścić, jeśli chodzi o relacje, o takie zależności od drugiego człowieka, od rodziny również. I co bym chciała, żeby narodziło się w miejsce tego. Myślę, że takie przede wszystkim szukanie u Was tej harmonii, jeśli chodzi o i finanse, i emocje, i intymność. To będzie motyw przewodni tych następnych 6 miesięcy. I karta dla Was, ryby. Karta dla ryb. Ryby, co tam dla Was? Ryby, jeszcze tylko spojrzę, czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Myślę, że to tyle. No, oprócz tych 2 kwadratur, tej opozycji między Jowiszem a Plutonem, to mamy całkiem przyjemny ten nów. Nawet Saturn, który jest u Was w pierwszym domu, tworzy trygon do Urana. No, nieźle, co? I trygon do Plutona. A oprócz tego mamy do Jowisza trygon i do Marsa. Myślę, że będziecie mieć dużo takiego wewnętrznego spokoju. I karta dla Was. Pustelnik. Pustelnik dla ryb. Pustelnik, Panna. Planetą, która włada znakiem Panny, jest Merkury, tutaj w swojej ziemskiej formie. Planeta komunikacji i szybkości staje się skupiona na szczegółach, zdolna do zarządzania zasobami i myśląca przyszłościowo. Panna niesie swoje światło w prawdziwym, materialnym świecie, w codziennym życiu. Bycie spod znaku Panny znaczy również, że wiemy, jak być niezależnymi i postrzegamy osamotnienie jako produktywne i wzmacniające. Pustelnik jest mistrzem tej sztuki. Osamotnienie pustelnika jest zawsze stanem spokoju, poszukiwań i introspekcji. Latarnia, którą niesie, oświetla ścieżkę krok po kroku, skupiając się na szczegółach typowo dla Panny i jej uporczywości. Ścieżka pustelnika, pierwszej karty, która niesie światło w Wielkich Arkanach, jest ścieżką, która prowadzi do naszego wnętrza. Słowa klucze: introspekcja, produktywne osamotnienie, analiza, odkrywanie wewnętrznego świata, latarnia, mądrość. Pięknie się uzupełnia z Waszym czytaniem. No, ryby, naprawdę życzę Wam bardzo dużo spokoju i takiej niezależności w tych relacjach, w których jesteście i przestrzeni na to, aby zgłębić samego siebie. Ten nów jest tak naprawdę bardzo o tym ja kontra druga strona, kontra inni, ja versus inni. I powiem Wam, że ta druga strona to jest nasz descendent. I dla Was, ryby, dla Was descendentem jest właśnie Panna, czyli ta karta, którą teraz przeczytałam opis, czyli pustelnik. Ja jestem spod znaku Panny ascendentalnej, więc łatwiej jest mi myśleć o tym, co się czuje, niż czuć tak naprawdę. Myślę, że u Was może być zupełnie odwrotnie i ta karta zaprasza Was do takiego czasu, trochę w odosobnieniu, aby móc przeanalizować własne uczucia, czego się boję. Ten 8 dom jest też o naszych lękach. Czego się boję, dlaczego się tego boję i tak naprawdę co by było, gdybym się jednak nie bała.
Powodzenia ryby. Myślę, że to może być piękny, taki uwalniający czas dla Was, chociaż zazwyczaj to są pełnie, które uwalniają, ale myślę, że to może być następne pół roku bardzo, bardzo piękny, uwalniający czas dla Was. Powodzenia ryby.